W jednym z ostatnich odcinków widzieliśmy nagranie, na którym pewna przerażona kobieta padła ofiarą niecodziennych zjawisk paranormalnych w swoim domu. Z waszą pomocą udało się dotrzeć do źródła i okazuje się, że sytuacja jest dużo bardziej złożona. Nagranie pochodzi z tego profilu i wygląda na to, że mieszkający w tym domu ludzie już od bardzo długiego czasu borykają się z problemem nawiedzenia, a to co widzieliśmy było zaledwie smaczkiem. Nie do końca wiadomo, co mogło być przyczyną takiego stanu rzeczy. Początki ciężkich do wyjaśnienia zjawisk w ich domu zbiegają się z nabyciem starego bujanego krzesła, więc wiele osób śledzących ich kanał tajemniczą aktywność przypisuje właśnie temu meblowi. Niemniej tak naprawdę ciężko jest jednoznacznie określić, od czego się to wszystko zaczęło. Pewnego pamiętnego dnia, jak sami zresztą przyznają, atmosfera w ich domu uległa zmianie, a niedługo po tym, za sprawą kamer zamontowanych w różnych pomieszczeniach, zauważyli naprawdę niepokojące zjawiska. Gdy pierwszy raz zobaczyli poruszające się samoczynnie przedmioty, byli przerażeni. Dla nas, jako biernych obserwatorów, to może nic takiego, ale sprawa ma się całkiem inaczej, gdy coś takiego dzieje się w naszym własnym domu. I to wcale nie tak, że nie mieli pojęcia o sprawach paranormalnych, bo wręcz przeciwnie, dobrze zdawali sobie sprawę z tego, że w dokładnie taki sposób rozpoczynają się bardzo poważne przypadki. I niestety nie mylili się. Cokolwiek to było, bardzo szybko zyskiwało na sile. Baby, the stove is off. What? The stove is off. Come here, come here. Come here, baby. Baby, the stove is off. Let's go to get what she was wrong. Come here, I don't even dare go over there. Come here. The stove is off. Turn it off. Oh shit, baby! Turn that off. Oh Turn shit, it hold on. off. Baby, how the fuck is this thing Oh open? my God. Baby, you open this shit? No, I'm going back in the room. Hold on. Baby! No. Wyrwani ze snu za sprawą alarmu przeciwpożarowego z przerażeniem zauważyli, że wszystkie szafki w kuchni są otwarte, a na kuchence gazowej tańczy złowrogi płomień. Gdyby nie czujny alarm, to już ta noc mogłaby się skończyć dla nich naprawdę tragicznie. Wraz z tym doświadczeniem wszystko stało się jasne. Cokolwiek znajdowało się w ich domu, nie miało dobrych zamiarów. A co jeszcze gorsze, kolejne noce pokazywały, że złowroga istota staje się coraz silniejsza.
To już nie były szklanki czy małe przedmioty, a zła niewidzialna siła była już w stanie poruszać rzeczami znacznie cięższymi, jak krzesło, sofa czy nawet ciężki stół. To jednak dopiero to, co stało się podczas jednej z kolejnej nocy, sprawiło, że właściciele domu znaleźli się w stanie skrajnego przerażenia. To nagranie przypomina akcję rodem z horroru, tylko że to wcale nie film, a prawdziwe życie. Kobieta przysięga, że nie pamięta z tej nocy kompletnie nic, a gdy zobaczyła nagranie, była po prostu przerażona. To wyglądało zupełnie tak, jakby coś przejęło kontrolę nad jej ciałem. W obliczu bezsilności para postanowiła posłuchać ludzi z internetu i przeprowadzić sesję z tablicą Ouija w nadziei, że w ten sposób uzyskają odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Jednak takiego przebiegu sesji nie spodziewał się chyba nikt. What the fuck? Was he O? What the fuck could that be? I feel like there's like something watching me like right now, like from like. I Oh don't God, know, it doesn't feel right in here. Oh, please, baby, please tell me this is you. Z? Oh. Something's, Dude, what the baby, please, I don't even dare to do this. I don't think I can do this for much longer. This is getting really weird. Zozo. Zozo? Baby, why is this thing moving fast? Oh shit! Oh shit! Oh fuck! Oh fuck! Oh shit! Baby, I think we're gonna have to lock this out. Oh fuck! Okay, let's close it out. What the Oh fuck? fuck! Oh, don't leave the circle. No, Don't come leave on, the we circle. gotta stop. Don't leave the circle. Okay, let's say goodbye to it. We have to put it to goodbye. Zozo. Chyba najbardziej niesławny demon ze wszystkich. Czyste zło, którego głównym celem jest wzbudzanie strachu i cierpienia. Niestety nie możemy powiedzieć, że po sesji aktywność ustała, bo wręcz przeciwnie. Ciężkich do wyjaśnienia sytuacji było jedynie więcej i aktywność występowała coraz częściej, nierzadko skupiając się nie dookoła przedmiotów, a bardziej samych domowników. Oh God, I hear footsteps. Let's shut the sprinkler on. Let me up.
Oh, shit! What are you guys doing? What was that? I don't know. I'll be quiet. You didn't see something. What the fuck? Come on! Come on, guys! Come on, open the door. I mimo, że to wszystko było dla nich naprawdę straszne, to najbardziej przerażające jest to, co dzieje się z kobietą, bo epizody, w których coś przejmuje jej ciało, stopniowo stają się coraz częstsze i coraz dłuższe. A to już naprawdę poważna sprawa. I mimo, że naprawdę chciałbym wam pokazać wszystko, co się u nich działo, dzień po dniu i dokładnie się w to wszystko zagłębić, to po prostu nie starczy nam na to odcinka. Tak więc, jeśli sprawa was zainteresowała, to najlepiej będzie, jeśli odwiedzicie ich profil i prześledzicie całą sprawę od samego początku aż do teraz. Link do profilu znajdziecie tak jak zawsze w opisie, a jak już przeprowadzicie swoje śledztwo, to nie zapomnijcie tu wrócić i napisać, co o tym wszystkim myślicie. Kolejne nagranie pochodzi od kobiety, która raczej nie ma nic wspólnego ze zjawiskami paranormalnymi. Do tej pory nigdy o nich nie wspominała, ani nie dzieliła się niczym związanym z naszą niszą. To jest do dnia, w którym wrzuciła na swój profil jedno krótkie nagranie, a miłośnicy zjawisk paranormalnych zwariowali. Zobaczcie sami dlaczego. Czy udało wam się to zauważyć? W momencie, gdy kobieta wchodzi do kuchni, dosłownie moment przed zapaleniem światła, w dalszej części pomieszczenia możemy zobaczyć coś, co do złudzenia przypomina dziecko. Problem polega na tym, że po chwili, cokolwiek to było, po prostu rozmywa się w powietrzu. Co ciekawe, normalnie w takim przypadku ludzie wchodzą w interakcję z komentującymi, snują historię, czy starają się to wyjaśnić, a tutaj tajemnicze nagranie zostało bardzo szybko usunięte, a jego autorka nigdy, nawet raz, nie poruszyła tego tematu. Na szczęście, jako że w internecie nic nie ginie, to mogliśmy je zobaczyć, ale na własną rękę możemy jedynie snuć domysły.
Czym mogło być to, co widzieliśmy na nagraniu? A może to było nic więcej niż sprytna edycja? Ale znowu jeśli tak, to nagranie musiało być stworzone w jakimś celu, dlaczego więc autorka tego wątku w żaden sposób nie rozwijała? A może nagranie było prawdziwe i nie chciała w żaden sposób złościć tego, co znajdowało się w jej domu? Tyle pytań i żadnej odpowiedzi. Jeśli miałbym wybrać najstraszniejsze miejsce w domu, takie, z którego nigdy nie chciałbym usłyszeć dziwnych hałasów, to byłaby to niewątpliwie piwnica, no może ewentualnie strych. Nigdy nie chciałbym usłyszeć dobiegających z takiego miejsca kroków, głosów, warczenia, a już na pewno nie chciałbym zobaczyć, jak coś niewidzialnego otwiera drzwi prowadzące w ciemność. Na nasze szczęście, w przypadku Troya, mężczyzny dzielącego się swoimi paranormalnymi doświadczeniami, niemal każda z tych rzeczy miała miejsce. To wyglądało zupełnie tak, jakby pewnego dnia coś, co było do tej pory uśpione, postanowiło nagle opuścić piwnicę. I wcale nie była to jednorazowa sytuacja. I o ile otwierające się drzwi czy poruszające się przedmioty były naprawdę dziwne, to właśnie ten stłumiony wark dobiegający z piwnicy był w tym wszystkim najstraszniejszy. Oczywiście Troy dobrze zdawał sobie sprawę z tego, że dzieje się coś złego, ale nawet nie wiedział, co może w tej sytuacji zrobić. Ostatecznie nikt tak naprawdę nie wie, jak bronić się przed takimi rzeczami. Ograniczył się więc do dzielenia się tym, co uda mu się nagrać w internecie. A z czasem, cokolwiek to było, przeniosło się również do innych pomieszczeń, m.in. na poddasze, wzbudzając tym samym jeszcze większe obawy wśród domowników. A nawet zdarzyły się sytuacje, gdy paranormalna aktywność występowała jawnie zaraz obok nich, w tym wypadku tuż przed jego synem. Daddy? Daddy, you're talking to me again. Daddy? Daddy? I don't like this. Daddy, I don't like this. Daddy? Ani autor nagrań, ani żaden z członków rodziny tak naprawdę nie ma pojęcia, co mogło być powodem takiej aktywności. O tyle dobrze, że z tego co zrozumiałem, aktywność tak samo tajemniczo jak się rozpoczęła, pewnego dnia po prostu zniknęła i aktualnie wszystko w ich domu wróciło do normy. A przynajmniej dobrze dla nich, ale już nie tak dobrze dla nas.
Gdy mowa o najbardziej nawiedzonych miejscach na świecie, to od razu przychodzą nam do głowy cmentarze czy szpitale, ale nigdy nie powinniśmy zapominać o starych więzieniach, które podczas swojej działalności również widziały bardzo dużo śmierci. Ian z kanału Midwest Ghost Hunter tym razem za cel swojej wyprawy obrał jedną z właśnie takich lokacji – stare, dawno już nieczynne więzienie w stanie Iowa. Nie był to jednak pierwszy lepszy zakład, a taki, w którym lądowało wielu seryjnych morderców. Na przykład para o pseudonimie Wściekłe Psy, którzy oficjalnie zostali ostatnimi skazanymi na karę śmierci w tym stanie, albo niesławny Jake Bird, morderca, który po schwytaniu przez policję przyznał się aż do 44 odebranych żyć. Nic więc dziwnego, że po zamknięciu więzienia wielu ludzi chciało je zwiedzać, a prawie wszyscy z nich niemal jednogłośnie opowiadali o ciężkich do wytłumaczenia zjawiskach, których doświadczyli na własnej skórze. I to właśnie ich historie zachęciły Midwesta do odwiedzenia tego miejsca i przekonania się, ile w tym wszystkim prawdy. I o ile nie muszę wam mówić, że nocna aura tego miejsca była naprawdę imponująca, to pomimo usilnych starań Ghost Hunter nie zauważył nic podejrzanego. To jest do momentu, w którym coś wyraźnie zaczęło się zmieniać. You could tap on a wall, on a table. What the heck was that? Heard something on that wall right there. It sounded like a... Did you just tap on this wall? If that was you, could you do it again? Sounded like it could have been like this right here. Did you just move one of these spoons on the wall here? If you moved it again, that would be phenomenal. You can use whatever energy you need. You can use energy from my cameras, my voice recorder here. What the heck? Okay, now I'm hearing more noises. Are you moving stuff around over there? I can hear you over there. Holy crap, you guys. It's actually starting to feel colder in this room right now. Especially in this area. It's almost like someone's like standing right here. Najwyraźniej jego obecność w budynku spowodowała, że duchy zaczęły się powoli budzić. A przynajmniej tak to wyglądało, bo równie dobrze mogły to być odgłosy starego budynku. Problem polegał na tym, że gdy znalazł się w zupełnie innej części budynku, miała miejsce podobna sytuacja. Zupełnie tak, jakby coś przez cały czas za nim podążało. Is there anybody in this cell? Right here? I believe that this was Harry Combs' cell. He's one of the inmates that passed away. Harry, are you here with me? Make a sound if you're in here. Whoa. Thank you. I just heard that. That was like a knock on the wall. Harry, if you knocked on this wall, or one of these walls, could you do it again? Okay, he is definitely in here. To już nie mógł być przypadek. Właśnie do takiego wniosku doszedł Ghost Hunter. Najwyraźniej coś w tym miejscu faktycznie było. I tak, po chwili Midwest wybrał dogodne miejsce i postanowił przeprowadzić sesję z pomocą Spirit Boxa. Are there any inmates here that'd like to speak to me? I've got a spirit box here. It's a device that you could speak through. Who's in here? Whoa. That sounds like a man's voice coming through there. Could you speak again? Whoa. It's hard to make out what's being said, but I'm definitely hearing someone talking. How many spirits haunt this jail?
Whoa. That sounded like he said 11. That is a lot of different spirits, if that's true. What did that say? That sounded like broken neck. Who am I speaking to? Joseph. Oh my God. It just said Joseph. No freaking way. He's the one that fell. He fell from the 3rd floor of the squirrel cage. Joseph, is that you? What were you thinking climbing that cell? Whoa. What was that? The sound came from up there. Hello? Inmate, if that's you, reach out of your cell. Oh, God. Holy crap. What sucks is there's no way for me to investigate that. I can't go up there. The 3rd floor is completely sealed off. And look, there's no way anybody would be in there. Why don't you make some more noise? Oh, that came from in here. Hello? That came from in this cell. I'm hearing noises everywhere. Wypływające z urządzenia odpowiedzi, układające się w logiczną całość, prowadziły tylko do jednego wniosku. W tym miejscu naprawdę znajdowały się duchy i to najwyraźniej dużo więcej niż początkowo zakładał. Co więcej, sądząc po tak dużej aktywności wszędzie dookoła, wyglądało na to, że wcale nie są zadowolone z jego obecności. To jednak nie powstrzymało Midwesta do przeprowadzenia kolejnej próby kontaktu, tym razem przy użyciu miernika pola, a za miejsce obrał więzienną izolatkę. Place my K2 meter over here. If there's somebody in this cell, could you touch that green light? You just did. Okay. Thank you. Could you touch it one more time? Holy crap. Okay, there's somebody in here. How did you end up in solitary? Did you fight somebody? Yes. Oh, guys, I'm getting goosebumps right now. I'm getting really creepy feelings. Is it okay that I'm back here? Do you not like me over here? Oh, no way, guys. He wants me gone. If you want me gone, I dare you to try to scare me out of here. Holy shit! It just knocked my K2 off of that cell door. Did you see that? I had it on there good and it just boom. W tym momencie wszystko stało się jasne. Ghost Hunter nie był w tym miejscu ani trochę mile widziany, a to, co stało się niewiele później, już w innej lokacji, tylko i wyłącznie wzmogło jego niepokój. I'm not really convinced. I don't really see what people are talking about. I don't think there's anything weird about this shower. Either nobody's in here or you're simply scared. Scared of me? Of all people? Come on. Do something. Bang on something. I'm not really sensing anything in there. So I guess we'll move on. What the heck was that? What? Holy shit! That rig just moved! What? Look!
There's nobody in here. Dude, something just moved that rag. It was in this cell. Wyglądało na to, że im dłużej Ian przebywał w tym miejscu, tym aktywność stawała się coraz silniejsza, a cokolwiek to było, przez cały czas podążało w ślad za nim. Ale tak jak zawsze, nie mam zamiaru psuć wam przyjemności oglądania pełnego materiału, dlatego na tym ten segment skończymy. Zaznaczę tylko, że naprawdę warto to obejrzeć, bo działo się tam znacznie więcej niż to, co wam pokazałem. Link do tego konkretnego śledztwa znajdziecie tak jak zawsze w opisie, tylko nie zapomnijcie tu później wrócić i dać mi znać, jak wam się podobało. I na koniec mam dla was jeszcze coś bardziej w formie bonusu. Dostałem to nagranie od jednego z widzów i muszę przyznać, że jest co najmniej dziwne. Zobaczcie sami. 뭐를 뻥까지 꺼내 아리 꺼내 꺼내 오를 뻥 तेरी भाई क्या चीज है वहाँ पे दोस्तों यहाँ पर ना कुछ अजीब सी चीज दिखी है यहाँ पे यार Jest to prawdopodobnie urywek wycięty z jakiegoś dłuższego filmu, ale ostatecznie nie udało mi się znaleźć źródła. To wygląda jak jeden z tych arabskich czy hinduskich amatorskich strasznych filmów, ale szczerze mówiąc nie mam pojęcia, jak można sfejkować coś takiego. Cokolwiek to jest, na pewno nie jest normalne. Będę miał oczy otwarte i może z czasem uda się znaleźć źródło i dowiemy się więcej, a póki co najlepiej będzie, jeśli potraktujemy to krótkie nagranie jako jedynie taką ciekawostkę. I tym sposobem dobrnęliśmy do końca. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. I jak zawsze dziękuję również wszystkim zacnym wspierającym, którzy tak dzielnie wspierają naszą małą alpakową sektę, która prędzej czy później zdominuje cały świat i każdy będzie musiał uprawiać marchewki. Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia już w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!